uczucie, jak się spełnia twoje marzenie. Police? Yeah, police. Okay. Nice car. Policja ma niezłe fury. Warto było tutaj przyjechać. Porównując do tego, co widziałem w Amanie, czyli tego całego wzgórza z cytadelą tam włącznie, no to tutaj bardziej mi się podoba. Ale się pierdolnąłem w kamień. Trzeba jednak pod nogi patrzeć, bo niespodzianki czyhają. Najwyższa podobno ma 15 metrów. A na dole forum. Nie wiem, czy to jakieś robaki, czy co. Wyglądają jak jakieś dżownice. Zobaczcie. Teatr Południowy. Pan mnie poczęstował jakimś chlebkiem i taką oliwą. No akurat nie utrwaliłem tego na filmie, ale zrobiłem sobie z nim chyba 2-3 selfie. Także fajnie. Bardzo mili, sympatyczni ludzie. Jadę z panem. Jak pan ma na imię? What's your name? Ali. Ali. Okay. Z panem Ali. Dogadałem się z nim za 10 dinarów. Zawiezie mnie do tego zamku Adjulin, czy jakoś tak to się wymawia. O, pan chyba będzie tankował. Trzeba przejść taką bramkę bezpieczeństwa tam, gdzie prześwietlają bagaże, jak na lotnisku. O, już go tutaj widać. Naprawdę jest tutaj miło. Jakaś ucieczka od tego skwaru na zewnątrz. Chociaż jestem facet, a nie panienka. Mogę chodzić 3 dni w jednej koszulce i 2 dni w jednej gacie. No ale co najważniejsze, jest klima. Z pilotem. Proszę bardzo, Indiana Jones Snack Shop. Indiana Jones wiecznie żywy. Transport dla leniwych. Meleksy. A śmieciarki przechodzą. Dziwne uczucie, jak się spełnia twoje marzenie. A to było jedno z nich. Być tutaj w tym miejscu. No, seriously, what is this place? This is heaven. No i oto jestem, dotarłem. Najsłynniejsza budowla w Petrze, znana z wielu zdjęć, fotografii. Mega miejsce. Fajnie chłodno. W cieniu. Jest git. Pokręcę się trochę w kółko. Nie no, widok stąd jest mega. To jest to miejsce facebookowo-instagramowe. I leżymy. Może nikt mnie stąd nie wygoni. Tutaj naprawdę mam naturalną klimę. Od tej fontanny troszkę też tam chłodek zalatuje. Ochrona zgarnęła mnie spod fontanny i zaprosili mnie do środka, do hotelu. Mój bagaż został prześwietlony, tak jak na lotnisku, przez bramkę. No i siedzę sobie tutaj w tym wypasionym hotelu. Zobaczcie, jak to wygląda. Kilka krótkich ujęć. Akurat z tamtej strony jest fajne słońce. Pięknie to wygląda. O, jakie tu laseczki jadą. Wow. Ja pierdzielę.
Nice, nice. No i Gorąco mi się zrobi. Nawet na tej wysokości, jakby kogoś przycisnęło, to jest kibel. Ja pierdzielę. Kurde. Ale mega. Przeskoczył z jednego na drugi. No, ryzykowna zabawa. Podziwiam. Mój towarzysz podróży, piesek. Wychudzony. No może nie aż tak bardzo, pewnie od czasu do czasu ktoś mu tam coś rzuci. A tak nikogo nie ma. Ja sam. Centralnie pod słońce, ale tam na dole płynie rzeka Jordan. Trafiłem na bazar warzywno-owocowy. Ale tutaj na przykład mam smak brzoskwiniowy. Jest napisane po polsku brzoskwinia, 0, nie zawiera cukru. I to kosztuje 1,50. No, czyli około 10 zł. Widzicie? Masakra. W końcu napotkałem coś, piekarnię, gdzie można dostać coś, co przypomina polskie chleby. Tu w całości, a tu jakiś taki krojony jordański. W lodóweczce takie były główki kozie poukładane, obcięte po prostu głowy, jedna przy drugiej, tam ich było chyba 6 sztuk. No myślałem, że się zżygam po prostu. No i jestem na miejscu, na swoim kampie. Jamal Ram Camp, tak się nazywa to miejsce. Tak to wygląda. Tych namiotów jest sporo, to są te tańsze. Ja mieszkam w tym kolejnym. A tam są tak zwane bubble camp, czyli ta droższa opcja. Bardziej taka ekskluzywna. Cena podwójna. Także nie wiem, czy warto. No to mniej więcej wszystko wygląda podobnie. Prąd jest. Gniazdka są. Można akumulatory ładować. Jestem zdziwiony temperaturą, bo bałem się, że będzie niemiłosierny skwar. A okazuje się, wcale nie jest tak źle. Naprawdę, w porównaniu do tego, co przeżyłem 4 lata temu, będąc w Izraelu nad Morzem Martwym, to tutaj naprawdę jest pikuś. Jest rewelacja. Ładnie to wygląda. I tyle. No i może łatwiej się chodzi, bo po prostu te kamienie nie plączą się pod nogami, tylko można je tutaj sobie omijać, tak? No będziemy się wspinać tutaj na taki most skalny. Tam już grupa osób jest na górze. Zaraz ja będę wchodził tutaj. No trzeba mieć w miarę dobre buty, także tutaj w klapkach raczej się nie wybierajcie. Nie mam lęku wysokości. To jest to, co ja lubię. No i po ciężkim wysiłku teraz pora na herbatkę w takich miniaturowych filiżaneczkach nam jest serwowana. Ale to nie jest tak, że raz. Można podejść do czajniczka kilka razy. Nie ma to żadnego problemu. Tutaj częstują, można też załapać się na ciasteczko.
widać rafy. This That's the tank. Tank. Wow. Before the problem is straight Jordan, the British come back here and the people driving. Zobaczcie, czołg, zatopiony czołg. Trochę muzyczki, jedziemy. Dobra, zamówiłem pizzę za 3 dinary wegetariańską. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w takim jakiejś niewielkiej pizzerii. Tutaj zsiądę, zaraz będę jadł. Namierzyłem sklep z alkoholem. Tam jest zielony. I'm still there. To samo co w Amanie. Tylko liczę na to, że tutaj będzie tańszy. Tak? No, family. A, okej. Family, okay. Polanda. Nice, Jordan, very nice. Good people, nice people. Tak to wygląda, widzicie, dzieciaki mnie zaczepiają. Jedne dziewczynki nie mogą się, musi w ubraniu siedzieć, nie może się rozebrać. No ja tego nie rozumiem, nigdy tego nie zrozumiem, dla mnie to jest chore. Trochę pod tym względem ta kultura po prostu mi w zupełności nie odpowiada. No ale co zrobić? Tak to wygląda. Zobaczcie, kurwa, jaki syf. Zobaczcie, plaża. A tu co się dzieje? Zobaczcie, kurwa. Zobaczcie. Co woda przyniosła na brzeg, kurwa. Ja pierdolę. A z daleka tak ładnie to wygląda, naprawdę. Takie wrażenie sprawia, te łódeczki takie kolorowe, nie? Zobaczcie, tak fajnie. Jakie to wszystko było. Dobra, koniec nagrywania. Relaksuję się tutaj na maksa.